Cześć, dzień dobry. Witajcie na Polski Codziennie. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam postać pisarza bardzo ważnego dla polskiej literatury. Ten pisarz to Bolesław Prus. A na końcu wideo czeka na Was niespodzianka. Zostańcie więc koniecznie do końca. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Cieszę się, że jesteśmy dzisiaj razem. Przypominam, że polską transkrypcję do wideo, audio i wiele dodatkowych materiałów znajdziesz na platformie Patreon w klubie Polski Codziennie. Warto się zapisać, aby mieć dostęp do tych materiałów. Link do platformy Patreon znajdziesz w opisie do tego wideo. Dzisiaj Bolesław Prus. Kim był? Co napisał? Posłuchajcie. Bolesław Prus. Jego prawdziwe imię i nazwisko to Aleksander Głowacki. Pisarz, publicysta. Urodził się w 1847 roku w Hrubieszowie. Zmarł w 1912 roku w Warszawie. Jego rodzice pochodzili ze szlachty, ale ubogiej i pozbawionej majątków. Ojciec Aleksandra posiadał kawałek ziemi w Maszowie na Wołyniu. Rodzice wcześnie umarli, a chłopcem zajmowała się rodzina. Szczególną opiekę sprawowała nad nim ciotka Domicella, do której był szczerze przywiązany. O jego dzieciństwie niewiele wiemy. Obraz jego dzieciństwa możemy sobie stworzyć, czytając nowele i powieści z tego czasu. Opisy życia w wiejskich majątkach opisują prawdopodobnie jego dzieciństwo. Chodził do szkoły w Lublinie, kontynuował naukę w Siedlcach i Kielcach. Kiedy w 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe przeciw Imperium Rosyjskiemu, Aleksander miał kilkanaście lat. Wziął udział w tym powstaniu. W trakcie powstania doznał ciężkiej kontuzji głowy i nigdy już nie odzyskał pełni zdrowia. Po upadku powstania odbył karę więzienia w Lublinie. Po wyjściu z więzienia ukończył liceum w Lublinie i rozpoczął studia w szkole głównej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. W 1869 roku szkoła została zamknięta. Aleksander nie kontynuował nauki. Może dlatego, że Uniwersytet Warszawski z językiem rosyjskim jako wykładowym nie cieszył się szacunkiem wśród polskiej inteligencji, a może także z powodu braku pieniędzy. Ale szacunek dla wiedzy pozostał mu do końca życia. Zarabiał na życie jako nauczyciel w majątkach ziemskich. Przez pewien czas pracował jako robotnik w fabryce w Warszawie. W 1864 roku rozpoczął pracę publicystyczną jako publicysta, potem pisarską, jako pisarz. W 1875 roku ożenił się z daleką krewną Oktawią Trębińską. Pracował intensywnie jako dziennikarz i pisarz. Tej pracy towarzyszyła działalność społeczna. Do dziś zdolne dzieci, które mieszkają na wsi, otrzymują stypendia, które pisarz ufundował w testamencie. Prus był uczestnikiem i współtwórcą pozytywizmu.
Twórców pozytywizmu łączył podobny status społeczny. Pochodzili oni z ubogiej szlachty, wychowywali się najczęściej na prowincji, z trudem zdobywali wykształcenie, pracowali jako nauczyciele na prowincji, po czym przybywali do Warszawy, aby zarabiać na życie własnym umysłem, najczęściej pisząc. Zostawali publicystami albo pisarzami. Pozytywiści chcieli zbudować program społeczny, który mógł zlikwidować opóźnienia cywilizacyjne, który mógł poprawić sytuację ekonomiczną, który mógł rozwijać technikę, naukę i oświatę i który mógłby poprawić status ludzi ubogich, biednych. Pamiętajmy, że pozytywiści działali w niewoli. W tym czasie Polska znajdowała się pod zaborami. Polska znalazła się pod zaborami pod koniec XVIII wieku, kiedy to terytorium Polski zostało podzielone pomiędzy 3 sąsiednie państwa: Rosję, Austrię i Prusy. 3 rozbiory Polski odbyły się w latach 1772, 1793 i 1795. Polska na 123 lata, aż do 1918 roku, utraciła niepodległość i zniknęła z mapy świata. Prus pisał powieści i nowele i napisał ich naprawdę dużo. Poruszał w nich wszystkie ważne tematy życia publicznego. Reagował na aktualne wydarzenia, informował i pouczał. Nie unikał tematów drażliwych, nie ukrywał własnych emocji. Jego bohaterami są zazwyczaj ludzie biedni. Tacy, którzy są na marginesie społecznym, często dzieci. W jego literaturze znajdziemy też temat filantropii. Bardzo popierał on autentyczną działalność dobroczynną. Jego historie dzieją się również na tle szerokiej panoramy społecznej, głównie w Warszawie. Przedstawia on życie różnych ludzi. Są tu arystokratyczne salony, domy mieszczańskie, dzielnice biedoty, kościoły, sądy, teatry i ubogie bary. Wymienię tylko kilka tytułów utworów, których Prus jest autorem: Katarynka, Michałko, Antek, Anielka, Placówka, Lalka, Emancypantki, Faraon. Bardzo rekomenduję Wam przeczytanie tych pozycji, tych książek. Prus zmarł w Warszawie 19 maja 1912 roku. Jego grób znajduje się na warszawskich Powązkach. Jest licznie odwiedzany przez wielbicieli jego twórczości. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was postacią Bolesława Prusa i że będziecie mieć ochotę przeczytać jego książki. Naprawdę warto. Warto uczyć się języka polskiego, poznając naszą historię i literaturę. Wiem, że książki Bolesława Prusa mogą być trudne dla tych z Was, którzy jeszcze nie mówią bardzo dobrze po polsku. Dlatego przygotowałam dla Was adaptację noweli Bolesława Prusa, którą bardzo lubię. Ta nowela nazywa się Kamizelka. To przepiękna historia miłości pewnego małżeństwa. Akcja noweli rozgrywa się w Warszawie w XIX wieku, ale nie bój się. Dzięki mojej adaptacji nie będziesz mieć problemu ze zrozumieniem książki, bo przystosowałam jej język do języka współczesnego.
Książka jest dostępna w wersji e-booka i wersji audiobooka oraz w wersji, w której znajduje się i e-book, i audiobook. Ja zachęcam Was, aby czytać książkę, jednocześnie jej słuchając. Sama tak robię, czytając książki po hiszpańsku i po francusku i uważam, że fajnie jest słuchać i czytać w tym samym czasie. W tej chwili książkę, która zawiera obie wersje e-booka i audiobooka, możecie kupić w promocyjnej cenie. W książce, w wersji książki, którą dla Was przygotowałam, jest krótki wstęp historyczny, aby lepiej zrozumieć historię, czasy, w których dzieje się akcja noweli. Są też zdjęcia, które prezentują starą Warszawę, bardzo piękne zdjęcia czarno-białe. Jest również wyjaśnienie trudniejszych słów. Na końcu książki są ćwiczenia. Robisz ćwiczenia i sprawdzasz, czy wszystko rozumiesz i czy potrafisz odpowiedzieć na pytania. Jest również temat do dyskusji po lekturze książki. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze lubię chwilę pomyśleć o tym, co przeczytałam, a jeszcze bardziej lubię z kimś o tym porozmawiać. Jeśli masz ochotę na dyskusję na temat lektury, zapraszam Cię na indywidualną rozmowę na iTalki. Link do książki znajdziesz w opisie do tego wideo, to będzie pierwszy link. Link do iTalki też znajdziesz w opisie do wideo. Jeśli wideo Wam się podobało, polubcie je, subskrybujcie również kanał, aby nie umknęło Wam żadne nowe wideo. Ja życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki! Cześć!